Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Stanisław Koszona-Barełkowski i dziś wyjątkowo w roli prowadzącego coczwartkowy live. Niestety Bartek Radziejewski nie mógł się dzisiaj pojawić. Postaram się go godnie zastąpić. Myślę, że to się uda, ponieważ mam znakomitego gościa, doktora Krzysztofa Zalewskiego, członka Rady Dzień dobry Programowej Państwu, dobry wieczór. Cześć Krzysztof. Porozmawiamy dzisiaj o kilku tematach, jednak jeden będzie tym przewodnim, mianowicie czy jesteśmy w okresie pokoju, czy nastanie w końcu długo wyczekiwany pokój na Ukrainie, czy będzie pokój w strefie Gazy. Obserwujemy bardzo silne napięcia na linii Rosja-Stany Zjednoczone. USA wprowadziły nowe sankcje na rosyjskie surowce energetyczne, próbując w jakiś silniejszy sposób wpłynąć na Putina. Wcześniej miało dojść do spotkania w Budapeszcie, które miało posunąć dalej temat pokoju, jednak do spotkania nie doszło. I może od tego zaczniemy, Krzysztofie. Dlaczego nie spotkali się liderzy tych dwóch państw, dwóch mocarstw na Węgrzech? No, pozostaje wierzyć w to, co powiedział pan prezydent Trump, że uważa, że to spotkanie nie przyniesie zamierzonych rezultatów. No, widocznie, jeżeli dobrze rozumiem, administracja amerykańska stwierdziła, że to nie jest ten moment, w którym Rosjanie są skłonni do ustępstw. Można powiedzieć, że nie ma na przykład pokoju na Ukrainie, ani szczytu w Budapeszcie, ale to jest pożar. To może już jest właściwie część pesztańska, rafineria Danube. Wczoraj, 20 chyba października, 21 wybuchł pożar tam i mocno ograniczył pracę tej rafinerii. Jednocześnie przy pracach montażowych czy takich technicznych w innej rafinerii, tym razem Łukoilu na Białorusi, też doszło do wybuchu 2 razy w ciągu 2 dni. I jaki jest punkt wspólny tych dwóch rafinerii? No, otóż po pierwsze są własnością, przynajmniej ta rumuńska, w części koncernu rosyjskiego Łukoil, a po drugie przerabiają rosyjską ropę. No, oczywiście można powiedzieć, że to jest przypadek. Ja nie wiem, kto zrobił jest odpowiedzialny za te akurat wydarzenia, ale to się wydaje dość dziwnym zbiegiem okoliczności. I tutaj niestety chyba musimy powiedzieć, że otwieramy olbrzymi nawias, mówiąc, wszystko, co od tej pory mówimy, jest czystą spekulacją, ponieważ mamy tak mało informacji, a tak dużo domniemań, że rzeczywiście wodze fantazji mogą nas zawieść daleko, ale będziemy dla Państwa jak najbardziej trzymać się faktów i jeżeli będziemy coś interpretować, to będziemy to robić bardzo blisko faktów i wydarzeń. No właśnie, nie wiem, czy zwróciłeś Staszku uwagę, jeszcze doszło do 2 bardzo ważnych wydarzeń w ciągu ostatniego 24 godzin związanych z pokojem na Ukrainie. Administracja amerykańska wprowadziła sankcje na Łukoil i Rosnieft i ich spółki zależne, co oznacza, że właściwie nikt w dolarach przynajmniej nie może handlować z tymi spółkami, nie może kupować ropy, a wszystkie firmy, które by to robiły, narażają się na sankcje wtórne. 4 chińskie rafinerie, to jest drugi news dzisiejszego dnia, powiedziały, że już nie będą od tych 2 firm, ani tych 2 koncernów, Rosniefty i Łukoila, kupować ropy. No cóż, robi się ciekawie. Wydaje się, że po raz pierwszy od dawna mamy zdecydowany krok amerykańskiej administracji w stronę skłonienia pana prezydenta Putina, żeby do Budapesztu przysłowiowego przyjechał w nieco może mniej zwycięskim nastroju. No właśnie, bo mówi się wiele o tym, że tak naprawdę najmniej zależy na pokoju w tym momencie Rosji, Putina. Z tego względu, że najwięcej na obecnej sytuacji zyskują coraz bardziej, przede wszystkim na froncie, więc w takiej sytuacji nie opłaca im się iść na ugody, no bo przecież mogą jeszcze więcej zawojować, mogą więcej zdobyć właśnie w ten sposób. Także pewne dane wywiadowcze, które wyciekły, mówią o tym, że no właśnie Rosja przyjmuje taką strategię jak najdłuższego
przedłużania tego status quo i opóźniania jakichkolwiek realnych rozmów pokojowych. I w ostatnie tygodnie tak naprawdę przynoszą nam taką zabawę w kotka i myszkę, jak można to obserwować między Putinem a Trumpem. Trump, który wychodzi z kolejnymi inicjatywami, z kolejnymi propozycjami, pomysłami rozmów i mówi o tym, że ma bardzo dobre stosunki z Putinem, dobrze mi się z nim rozmawia, taka duża też personalizacja tych stosunków występuje, ale z drugiej strony potem znowu dochodzi do kolejnego zawodu i już wielokrotnie prezydent USA rozczarował się Putinem. No i teraz pytanie, czy te sankcje, które teraz zostały nałożone przez Amerykanów, czy nie są jakimś takim kamieniem milowym, czy nie są czymś nowym, czy to nie jest tego typu zabieg, który wcześniej nie występował, tak silne sankcje? To jest kolejny kamyczek. Ja troszkę inaczej czytam być może pana prezydenta Trumpa. Myślę, że jest mimo wszystko dość sprawnym negocjatorem. Może nie jest sprawnym dyplomatą, to nie jest ten rodzaj robienia dealów, jakim cechowała się do tej pory dyplomacja światowa. Natomiast jest sprawnym negocjatorem w tym sensie, że wie, że najważniejsze w negocjacjach i w rozmowach jest to, żeby ta druga strona nie miała powodu, żeby odejść od stołu. I jest dość skuteczny w tym, proszę zwrócić uwagę, jaki to był z punktu widzenia negocjacji jednak wielka sztuka. Pół roku temu Stany Zjednoczone były uważane za stronę konfliktu, bo jednoznacznie wspierały Ukrainę i mówiły językiem konfrontacyjnym wobec Rosji. Od 9 miesięcy, kiedy pan prezydent Trump stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, co myślimy o jego polityce wewnętrznej czy wobec Europy, ale jednak trzeba powiedzieć, że w jakiś cudowny sposób Stany Zjednoczone przeistoczyły się właściwie w mediatora w światowych konfliktach. Tak? Mimo tego, że wspierają Ukrainę de facto tymi jeszcze pożyczkami, bronią, która jest jeszcze albo z pieniędzy w zeszły kongres przeznaczonych, albo kupowane w Ameryce za europejskie pieniądze, ale prawda, że to jest niesamowita metamorfoza. Nagle mocarstwo, które wspierało jednoznacznie jedną ze stron konfliktu, jawi się jako to, które chce zaprowadzić pokój. I to dokładnie tą samą mamy retorykę i zmianę w momencie, kiedy mówimy o gazie, kiedy jednoznacznie Stany Zjednoczone wspierają Izrael, wspierają go na każdym możliwym poziomie, od pieniędzy poprzez uzbrojenie, aż prawdopodobnie także informacje wywiadowcze. I też mamy sytuację, w której pan prezydent Trump i Stany Zjednoczone stają się mediatorem pokojowym. No i tutaj musimy sobie właśnie powiedzieć, czy na takim najbardziej podstawowym poziomie umiejętności utrzymania dialogu ten koszt bywa wysoki, jak Alaska, tak? Tutaj zgadzam się ze wszystkimi komentatorami, którzy mówią o tym, że jednak ten rodzaj przyjęcia pana prezydenta Putina na Alasce był niewłaściwy i że zbrodniarza wojennego być może tak nie należy przyjmować, ale proszę zwrócić uwagę, że Putin nie może już mówić o Ameryce jako o jednoznacznym, nie o wrogu. Tak? Tutaj ale czy na pewno to na czym zależy jest to, żeby utrzymać, czy Trumpowi, żeby utrzymać Rosjan przy stole. Tak, ale zauważ, że troszeczkę z perspektywy rosyjskiej, z tego co obserwowałem tamtejsze media, tamta perspektywa się nie zmieniła, to znaczy Rosjanie cały czas uważają, że toczą wojnę z Zachodem. I ta tak naprawdę narracja jest bardzo ważna z perspektywy rosyjskiej. Ona określa to, z jaką skalą wyzwania się mierzą. To im pomaga propagandowo i tak naprawdę nie wiem, czy do końca Rosjanie twierdzą, że Amerykanie nie są w tej wojnie. Trump tak naprawdę też balansuje na krawędzi, chociażby sprawa Tomahawków była takim elementem, który miał ponownie przywrócić pozycję Amerykanów, żeby właśnie oni są aktywnym graczem w tej wojnie, że ponownie cały czas mają tutaj wiele do powiedzenia.
No, oczywiście, tylko proszę zwrócić uwagę, że to propaganda zawsze też musi być w jakiś sposób, powinna być przynajmniej spójna, tak? A tutaj Amerykanie przez zmianę swojej roli też wprowadzają do tej propagandy taki dysonans. No jak to jest? Z jednej strony Amerykanie są naszymi głównymi wrogami, tak? I jesteśmy tutaj spleceni w śmiertelnym boju na Ukrainie z całym zachodnim światem, a z drugiej strony prezydent Putin jedzie na Alaskę i zachowuje się bardzo przyjacielsko wobec prezydenta Trumpa. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że to dla propagandy rosyjskiej to oczywiście można pokazać, tak, Putin znowu jest na salonach, znowu jest przyjmowany, przełamał izolację dyplomatyczną, ale no, to też nie jest takie oczywiste, prawda, teraz już dla Rosji, która może, że jest ta narracja głębokiego zwarcia z całym Zachodem i Zachodem jako złem, też w ten sposób jest nieco złamana. Ja nieco na siłę może szukam pozytywów z naszego punktu widzenia, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo nietypowym sposobem uprawiania polityki zagranicznej i łamującym nieco w konwenanse z pewnością, nawet bardzo. Natomiast mamy też niesamowitą dla mnie umiejętność właśnie z jednej strony zmieniania narracji, panowania nad tą narracją i sprawienia wrażenia, że strona amerykańska, która z naszego punktu widzenia to bardzo dobrze, była stroną konfliktu w Ukrainie poprzez jednoznaczne opowiedzenie się po jednej ze stron, nie w sensie takim, żeby brała udział w walkach oczywiście, ale że jednoznacznie popierała Ukrainę politycznie, gospodarczo, finansowo, dostarczając uzbrojeń, dostarczając wiadomości, to się nie zmieniło, a z drugiej strony mamy do czynienia to samo państwo odgrywa rolę mediatora. No, to jest bardzo ciekawa rola, przyznasz, że jedno państwo jest z jednej strony sojusznikiem strony walczącej i kreuje się na mediatora, a druga strona, taka jak Rosja, de facto musi to zaakceptować. No tak, to prawda. No, Amerykanie zawsze starają się pozycjonować w taki sposób, żeby mimo wszystko robić cudzymi rękami politykę, no bo tutaj właśnie możemy rozmawiać na temat tego, czy rzeczywiście, jakie były też korzenie tego konfliktu i jaka była na początku pozycja amerykańska i też chociażby to, co już dzisiaj mówi się już bardziej w wyraźny sposób, czyli chociażby to, że Ukraina na początku tego konfliktu miała szansę, żeby w znaczący sposób odeprzeć Rosjan, ale ze względu na różne działania amerykańskie tego nie zrobili, no bo jednak Amerykanom nie zależy na tym, żeby Rosję całkowicie wyprzeć z tego systemu europejskiego. Ale zadam może teraz pytanie o pozycję Europy i także odnosząc się do sankcji, no bo także pakiet europejskich sankcji 19 ma wejść, czy 19 pakiet sankcji, to jest, przepraszam, który unijny ma wejść i także skupia się przede wszystkim na zakazie importu rosyjskiego LNG. I jak to oceniasz? W jaki sposób można postrzegać tę perspektywę europejską na Rosję, na Amerykę i tę toczącą się grę? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj o tym już pisaliśmy w naszych przeglądach zagranicznych parę miesięcy temu. To jest ciągle ten sam 19 pakiet sankcji, o którym mówimy od końca sierpnia. Tylko że najpierw to była propozycja komisji przyjęta. Teraz zdaje się, że wreszcie to stanie się prawem. Jeżeli dobrze pamiętam, poszczególne zapisy będą wchodziły stopniowo w życie. No i cóż, no, pętla się zaciska, to znaczy to jest coś, co możemy powiedzieć już od dawna powinno być, od dawna Unia Europejska nie powinna kupować surowców energetycznych z Rosji, albo że Stany Zjednoczone powinny już dawno wprowadzić sankcje na Rosneft i na Łukoil. Tak? Tylko że z punktu widzenia znowu gospodarki światowej mówimy tutaj o strasznych rzeczach, prawda? Bo to jest tak, że ludzie giną, jest wojna, a my tutaj mówimy o tym, czy jest wystarczająca ilość ropy na świecie, czy nie.
Ale z punktu widzenia kalkulacji amerykańskich i europejskich, no wreszcie mamy alternatywę. Tak? Przez te 3 czy 4 lata pozostali producenci są w stanie spowodować, żeby stopniowe wykluczanie z rynku producenta rosyjskiego nie spowodował zbyt dużych perturbacji rynkowych i wzrostu cen ani w Europie, ani na świecie. Wydaje mi się, że to jest powód, dla których to tak opornie idzie i tak wolno, ale jednak to idzie bardzo w jednym kierunku i dochody rosyjskie, o czym znowu pisaliśmy w naszym niezbędniku zagranicznym, stopniowo spadają z eksportu węglowodorów. Ale przyznam, że to jest niestety gra, która trochę bardzo ryzykowna ze strony i Europy, i Stanów Zjednoczonych, i naszej. Pytanie jest tak, czy Ukraina wytrzyma? No właśnie, no i teraz możemy pochylić się nad ukraińskim frontem. No bo rzeczywiście ponownie, moim zdaniem, mamy do czynienia przede wszystkim z złą wojny i z tej perspektywy myślę, że należy się nad tym pochylić, bo wiem, że są istotne postępy armii rosyjskiej, jednak czy one nie są tak naprawdę, czy to są nowe informacje z perspektywy tego, jak długo już w mediach mówi się o tym, że Ukraina padnie, że to już jest koniec, załamanie frontu. Dlaczego nowe informacje mają rzeczywiście zmienić to, co było wcześniej? Bo Ukraina nie ma skąd brać żołnierzy, coraz trudniej jest im pozyskiwać rekrutów, coraz trudniej o doświadczonych żołnierzy. Ja oczywiście nie jestem specjalistą militarnym, więc czytam tych, którzy mówią i są ode mnie mądrzejsi. I analitycy nie są zgodni w szczegółach, która miejscowość jest zajęta, a która nie. Natomiast mamy do czynienia z niewątpliwymi faktami. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosjanie są bliscy zajęcia dużych miejscowości. Powiedzmy wielkości miast powiatowych, Kupiańska i Pokrowska. Bo zajęcie Pokrowska, oba te miasta, choć nie wszystkim dużo mówią i pewnie nikomu z nas przed wojną nic nie mówiły, ale jednak są regionalnymi hubami transportowymi i komunikacyjnymi, a przynajmniej były. I Rosjanie mogą po zajęciu ich jako takich ich używać. Więc to jest kwestia posuwania się jednak w bardzo, że front posuwa się wolno, ale w jednym kierunku. Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak jak chyba za The Economist Intelligence Unit, że jeżeli w tym tempie Rosjanie by zajmowali Ukrainę, to zajmą całą ją w ciągu 8 lat. 108 lat. W 2033 roku. Tak, ale wiemy, że Rosji realnie raczej na tym nie zależy, prawda, żeby zajmować całą Ukrainę. I wydaje mi się, że też wojny na tym nie polegały. Tak? Jeżeli zestawiamy wojnę tą ukraińsko-rosyjską w tej chwili na Ukrainie, tak? To pamiętajmy o tym, że to jest wojna na wyniszczenie i także morale żołnierzy. Jeżeli spojrzelibyśmy na przykład na front niemiecko-francuski w 1918 roku, tak? No to zimą 1918 roku wydawało się, że państwa centralne mają świetną pozycję. Był już podpisany pokój brzeski, który wyłączał Rosję z wojny. Wreszcie Niemcy i Austria mogą walczyć tylko na jednym froncie. A z drugiej strony wiemy, że za parę miesięcy Niemcy były w takiej sytuacji społeczno-ekonomicznej, która uniemożliwiała im prowadzenie wojny. I przegrały tę wojnę właściwie w momencie, kiedy linia frontu nie bardzo różniła się od tego, co było przez wszystkie 4 lata wojny. I oczywiście możemy powiedzieć, że to nie można tego przypisywać 1 do 1, ale no, przestrzegałbym przed takim widzeniem wojny jako śledzenia frontu. Wydaje mi się, że jest możliwe niestety, że któraś ze stron w pewnym momencie po prostu się załamie. Tak?
wola walki, zdolności obrony, zdolności pozyskiwania rekrutów. Bo proszę zwrócić uwagę, że drony w tej chwili i bombardowania powodują bardzo duże straty po stronie rosyjskiej, ale też po stronie ukraińskiej. I że taktyka rosyjska teraz polega coraz częściej nie na szturmach mięsnych, tylko na tym, że Rosjanie przenikają przez linię frontu. A co to znaczy? To znaczy, że ten front jest bardzo rzadko obsadzony żołnierzami. I w miarę tego upływu czasu prawdopodobnie będzie coraz rzadziej, ponieważ Ukraińcy nie mają skąd brać żołnierzy. I jeżeli wrócimy do początku naszej rozmowy z kolei, to znaczy dlaczego Amerykanie i Europejczycy zdecydowali się zwiększyć presję na Rosję, no to jest moim zdaniem odpowiedź właśnie tutaj mamy. To znaczy orientujemy się, że jeżeli to jest gra na czas, to tego czasu Rosjanie mają znacznie więcej niż Ukraińcy. No właśnie, no więc z tej perspektywy jest jeszcze mniejsza szansa, żeby Putin uległ, prawda? No bo po co ma kończyć wojnę w sposób dyplomatyczny za jakimś porozumieniem, którego za każdym razem Zełenski odrzuca wszelkie propozycje, żeby te rosyjskie, czyli te, które proponuje Putin, no to przecież wystarczy czekać. Jeżeli front przebiega pomyślnie, no to dlaczego miałby go kończyć na mniej korzystnych warunkach, niż mógłby je uzyskać na froncie? No właśnie. I tutaj właśnie jest cały nasz wysiłek, mówiąc tutaj o Polsce, o Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, chociaż każdy z państw ma troszkę inne w tej chwili oceny sytuacji i interesy, to jednak łączy nas to, że chcemy zmienić tą kalkulację, prawda? Zmienić kalkulację prezydenta Putina i stwierdzić, że stworzyć sytuację, w której przynajmniej dalsze prowadzenie wojny będzie się wiązało z ryzykiem, tak? Z ryzykiem pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, a niedoborów paliw na rynku wewnętrznym. Przypomnijmy, że Ukraińcy od wielu miesięcy prowadzą taką celową kampanię osłabiania rosyjskich zdolności w przetwarzaniu ropy naftowej. Tydzień temu w Niezbędniku znowu się odwołał do naszego wspólnego cyklu. Pisaliśmy o tym, że to właśnie Rosjanie mogą eksportować coraz więcej ropy naftowej, paradoksalnie troszkę więcej, w sensie surowca, ponieważ nie mogą przerabiać je na paliwo. I wypychają być może więcej tych baryłek na zewnątrz, niż by chciały. A nie mogą przerabiać wszystkiego, ponieważ przynajmniej w części kilkanaście procent zdolności przerobowych rosyjskich jest już zniszczonych przez kolei ataki ukraińskie. I wedle Międzynarodowej Agencji Energetyki do pełnych zdolności Rosja przerobów surowców niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jej gospodarki, Rosja nie będzie w stanie wrócić przed połową przyszłego roku. Czyli te zniszczenia ukraińskie jednak są trwałe. Ale nie wiem, Staszku, na pewno pamiętasz i zauważyłeś, że Rosjanie też z kolei bombardują ukraińską infrastrukturę krytyczną i to chyba też Ukraińcom bardzo już ciąży. No tak, też energetyka. Więc to jest fakt. I teraz w takim razie, co Ukraina w tej układance, jak ona wychodzi? Czyli czy Ukraińcy więcej tymi swoimi atakami rosyjskimi, które rzeczywiście w pewnym okresie na rosyjskie podmioty energetyczne, głównie tej infrastruktury krytycznej, miały istotne znaczenie. Czy oni wychodzą na tym lepiej, czy jednak Rosja, która atakuje ukraińskie? Nie wiemy. To znaczy na tym polega ta mgła wojny i szczelność informacyjna, że z jednej strony mamy olbrzymią ilość informacji, ale z drugiej strony, czy wiadomości, a z drugiej strony bardzo mało wiedzy. Znaczy, jakie rzeczywiście te straty są, jakie powodują one
ograniczenia, a co najważniejsze, jakie te ograniczenia mają wpływ na możliwości prowadzenia wojny i motywację, bo to jest jednak bardzo ważne, motywację i chęć narodów, bo nie przecież nie tylko armii, obu narodów do prowadzenia wojny. Wiemy jedynie to, że w naszym interesie jest to, żeby oczywiście ta chęć rosyjska do prowadzenia wojny malała. Pytanie jest jeszcze jedno. Myślę, że zbyt rzadko sobie je zadajemy. Czy tak naprawdę z punktu widzenia reżimu takiego jak współczesna Rosja, czy to nie jest tak, że samo prowadzenie wojny jest celem tego reżimu? Że nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby go gonić. No właśnie, i z tej perspektywy rozmawiałem niedawno, w zeszłym tygodniu z generałem Komornickim, także o tych możliwościach rosyjskich i tak naprawdę być może często zapominamy w tych analizach rosyjskiej gospodarki i tego, że kolejne sankcje już na pewno wykończą Rosję, o tym, jaka jest mentalność Rosjan. I myślę, że jest to bardzo ważny element tej całej układanki i tego, w jaki sposób ta gospodarka może trwać w tych torach wojennych tak długo i tak skutecznie. No bo właśnie Rosjanie są w stanie wiele, można powiedzieć, wycierpieć, tak prywatnie można powiedzieć, bo ta wojna na pewno już na przeciętnego Saszę ma duży wpływ, ale jednak on potrafi to zaakceptować i oczywiście trudno powiedzieć, na ile wiarygodne są te badania opinii publicznej w Rosji, ale wiele z nich pokazuje, że jednak zaufanie i poparcie dla reżimu Putina nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. No właśnie, pytanie jest, co jest podporą władzy w Rosji, tak? Czy to jest szerokie rzesze społeczeństwa, które jednak warto zauważyć, że na pytanie, czy gdyby pan prezydent zdecydował w sprawie pokoju, to czy należałoby go zawrzeć, to coraz więcej osób go popiera takie rozwiązanie. Tak, oczywiście wbrew prezydentowi w badaniach we współczesnej Rosji niczego nie można zrobić, ale też nie można mieć opinii, która sprzeciwia się oczywiście panu prezydentowi. Nie warto jej przynajmniej wygłaszać. Ale czy rzeczywiście chodzi o społeczeństwo, czy może raczej chodzi o elity? No i tutaj wróciłbym do Rosnieftu i Łukojlu, które są jednak bardzo ważnymi przedsiębiorstwami dostarczającymi najwyższym kręgowi oligarchów wokół Kremla pieniędzy, tak? Bo to nie są tylko przedsiębiorstwa państwowe zasilające budżet, ale też takie, dzięki którym poszczególne osoby mają więcej zasobów. Więc pytanie jest, czy te sankcje nie są na tyle dobrze pomyślane, że spowodują, że niektóre osoby, które są oligarchami w tym najwyższym, że tak powiem, eszelonie, czy one nie zaburzą tam relacji. Wiadomo, że w współczesnej Rosji relacje władzy i pieniądze są zbliżone. To znaczy ten jest silny, kto kontroluje taką część gospodarki, która przynosi mu dużo dochodów. Wiadomo, że wszyscy oni właściwie stracili na wojnie. Natomiast pytanie jest takie, czy jeżeli coraz mniej pieniędzy będzie dopływało do tych największych firm, znaczy jednak to nie spowoduje zmiany hierarchii wśród tych najbliższych ludzi Kremlowi, a w związku z tym też konfliktów w tej grupie. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale tylko zwracam uwagę, że jakby Rosja rzeczywiście jest nietypowa, ale jest nietypowa także w ten sposób, że oto, że ta władza, pieniądze i wpływu na Kreml są ze sobą jednak dość mocno związane. Tak, czyli long story short, można powiedzieć, że to nie ten przeciętny Sasza decyduje, tylko ten jeden oligarcha, który ma tyle wpływów, że jeśli jego interesy zostaną zbyt mocno naruszone, to wówczas on może w jakiś sposób wpłynąć na władzę, żeby jednak zmieniła kurs.
Może pokornie poprosić, tak? Może pokornie poprosić, może tutaj swoimi spodniami od Armaniego albo od firm, których nawet nie znamy, jednak wycierać te dywany na Kremlu. Tak, to jest możliwe. Właśnie. Dobrze, to myślę, że ten wątek możemy tym akcentem zakończyć. Na chwilę przenieśmy się na Bliski Wschód, do strefy Gazy i tam zastanówmy się, czy mamy do czynienia z trwałym zawieszeniem broni, czy nawet jakimś wstępem do pokoju, czy wręcz przeciwnie. Hamas nie zwrócił, można powiedzieć, wszystkich ciał zakładników przetrzymywanych wcześniej w strefie Gazy. Mówi o tym, że potrzebują ciężkiego sprzętu, więcej czasu, żeby to uczynić. Tymczasem Izrael oskarża Hamas o celowe opóźnienie tego procesu, no wskazując, że wszystkie ciała mogły być już dawno zwrócone. I co więcej, Izrael mówi, że ta prośba o ciężki sprzęt może tak naprawdę być pewnym sytuacją, którą Hamas może wykorzystać do tego, żeby dalej prowadzić różnego rodzaju działania militarne. I jeszcze jeden ciekawy wątek z polityki wewnętrznej Izraela, mianowicie premier Izraela Benjamin Netanyahu w sobotnim wywiadzie telewizyjnym zadeklarował, że zamierza wystartować w kolejnych wyborach parlamentarnych zaplanowanych no mniej więcej na przyszły rok, październik 2026. No i jest przekonany o swoim zwycięstwie naturalnie, no bo jakby nie patrzeć, jest to najdłużej urzędujący premier w historii Izraela. Sprawuje tę funkcję łącznie ponad 18 lat. No i jak widać, cały czas jest mu mało, więc po kolei. Ale trzeba powiedzieć, że to jednak nie jest typ przywódcy, który władzy nie oddaje, wręcz przeciwnie, oddawał ją dość często, ale potrafił ją później znowu odzyskać. I to niesamowite, po raz pierwszy, pamiętam, jak jeszcze czytałem w latach 90. opowieść o Bibi Netanyahu i to, że to jednak jest nowy, młody lider. I rzeczywiście już może młody i nowy nie jest, ale liderem w dalszym ciągu jest i sądzę, że jeszcze długo będzie punktem odniesienia dla Izraelczyków. Jestem bardzo krytyczny co do metod prowadzenia wojny przez Izrael, a moim zdaniem haniebnych w Gazie. Natomiast trzeba powiedzieć, że Izrael odniósł sukces. Tak? Znacznie zmniejszył możliwości swoich wrogów naokoło. To znaczy Hamasu, Hezbollahu, Syria już jest reżim, w którym obecnie jest znacznie bardziej przychylny niż Asadów. Iran właściwie został odepchnięty poprzez klęski w Libanie i poprzez klęski w wojnie z Izraelem w ciągu latem tego roku. Także wydaje się, że Netanyahu ma chwilę triumfu w tych jego wojnach, które zdecydował się prowadzić po zamachu sprzed 2 lat. Pytanie jest tylko takie, czy ten wynegocjowany przez prezydenta Trumpa, jak mówisz, rozejm można nazwać pokojem, albo przynajmniej wstępem do pokoju. Bo rzeczywiście nie ma regularnych działań wojennych i tutaj się zgadzamy. Natomiast znowu odsyłam do naszego tekstu sprzed 2 tygodni z kolei, w którym zastanawiamy się też nad tym, co jest konieczne do pokoju, do trwałego pokoju. No przede wszystkim to, żeby zależało na tym stronom wojującym i istotnym państwom z otoczenia. No niestety mamy sytuację, w której wydaje mi się, że bardzo na tym zależy na pewno Ameryce, części państw arabskich, Turcji, Egiptowi, Katarowi. Natomiast wydaje mi się, że Izraelowi na takim zakończeniu tej wojny nie zależy. I teraz powiem dlaczego. Izrael ma w tej chwili właściwie dowolność w
tworzeniu faktów dokonanych na dużej części Bliskiego Wschodu, zarówno w bezpośrednim swoim sąsiedztwie, jak i w dalszych rejonach. Tak? W Gazie właściwie wszystko, co robi, jest niekontrolowane przez nikogo. Jaki rząd Izraela ma, przepraszam, interes w tym, żeby tam zaprosić siły pokojowe państw arabskich, z którymi będzie musiał się liczyć? Jaki jest interes Hamasu w tym, żeby tam były takie siły pokojowe? Żaden. Hamas w tej chwili to, co robi, to usuwa wszystkich swoich, to co potrafi robić jako instytucje najlepiej. Z rządzeniem nie bardzo im wychodziło w tej Gazie, ale z usuwaniem swoich kontrkandydatów politycznych jak najbardziej. To znaczy Hamas stworzył tam właściwie dyktaturę, usunął najpierw Fatah, usunął inne partie palestyńskie, mówiąc usunął, nie mówię o rozwiązaniu struktur, tylko po prostu o zamordowaniu ludzi w większości. I teraz robi to samo. To znaczy wszyscy, którzy są podejrzani o współpracę z Izraelem, tracą życie. Tam trwają regularne strzelaniny i wojny między Hamasem i wszystkimi innymi organizacjami, które w czasie wojny rozluźniły swoją zależność od Hamasu albo z planami, które są dla Izraela nie dla Hamasu stoją im w drodze. W związku z tym mamy jeszcze dwóch aktorów, którym ten pokój zupełnie się nie podoba. Bez jakiegoś rodzaju konfliktu na Bliskim Wschodzie, oczywiście karty, jakie ma Rosja, znacznie są słabsze. Tak? Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu był prezydent Al-Shara w Moskwie. Prawdopodobnie domagał się tam wydania Asada, ale oprócz tego powiedział, że liczy na dostawy żywności i ropy w zamian za postawienie baz wojskowych rosyjskich w Syrii, która jest od strefy gazu kilkaset kilometrów. Taki tlący się konflikt w Gazie oczywiście z punktu widzenia Rosji byłby bardzo pożyteczny, ponieważ zawsze odwraca po pierwsze wzrok uwagę mediów i społeczności międzynarodowej i innych aktorów od Ukrainy, a po drugie zawsze jak jest jakiś konflikt i wojna, to można starać się coś dla siebie ugrać. I Rosja, przypominam, nie była stroną, która tam siedziała przy stole. Prawda? W momencie, kiedy 13 października omawiano warunki pokoju w Egipcie. I jeszcze jest jeden aktor, o którym już mówiliśmy, którym kompletnie nie zależy na pokoju, na takich warunkach, jak on był zaproponowany właśnie w pierwszej połowie tego miesiąca, czyli Iranowi. I także moja teza jest taka, że dopóki nie skłonimy Izraela do akceptacji takiej prawdziwej tego pokoju, Hamasu oraz do tego, żeby to w krótkiej perspektywie w miarę tam ten konflikt cały czas będzie się tlił, ponieważ ci dwaj aktorzy bezpośrednio zaangażowani nie chcą tych warunków pokoju, jestem głęboko przekonany, a zewnętrzni aktorzy będą im, przynajmniej Hamasowi, albo być może częściowo Izraelowi, w jakimś sensie pomagać, żeby ten konflikt też mógł się dalej tlić. I tylko teraz cała gra polega na tym, żeby oskarżyć o to, że o niedotrzymanie warunków rozejmu i pokoju tą drugą stroną, żeby to Hamasowi by najlepiej pasowało, żeby to Izrael jakoś złamał warunki rozejmu w taki widowiskowy sposób. No i oczywiście odwrotnie Izraelowi zależy na tym rządowi w Jerozolimie, żeby to Hamas z kolei. I to obserwujemy. To jest duży problem, prawda, żeby w ten sposób to przedstawić, szczególnie dzisiaj w sferze troszeczkę takiej, jeśli chodzi o media, postprawdy. Bardzo łatwo jest przedstawić tylko i wyłącznie taką prawdę, jaka jest wygodna dla danej strony, więc rzeczywiście bez tych twardych
ustaleń politycznych, jak rozumiem, które mogłyby sprawić, że tym dwóm stronom mogłoby się jakkolwiek opłacać brak dalszego wojowania, no to nie będziemy mieli do czynienia z trwałym pokojem, no i dzisiaj absolutnie tego nie obserwujemy. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby ten pokój był, po prostu jakoś tak na chłodno. Wydaje mi się, że naszym mediom zabrakło chłodnego takiego oka w ciągu ostatnich paru tygodni i zaczęto utożsamiać brak dużych operacji wojskowych z pokojem, no ale pokój jednak jest czymś innym od rozejmu i pokój jest przede wszystkim trwały. Przypominam, że w tym roku już mieliśmy prawie 2-miesięczny rozejm w strefie Gazy. Być może walki, nie chciałbym tego bardzo, ale w tej chwili po prostu nie widzę strukturalnych powodów, dla których by obie strony miały zrezygnować z tlącego się konfliktu. Okej. Ostatni wątek chciałbym otworzyć. Tak naprawdę wątek związany z polityką wewnętrzną amerykańską. Nie wiem, czy obserwowałeś wydarzenia, które mają miejsce w wielu miejscach w Stanach, mianowicie protesty, no, które sprzeciwiają się polityce prezydenta Donalda Trumpa. Jest to ogólnokrajowa akcja pod hasłem No Kings, nie dla królów, i jak rozumiem, odnosi się do tego filmiku wytworzonego przez sztuczną inteligencję, którą Trump udostępnił na swoim kanale Truth Social. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik, mianowicie postać, która miała reprezentować Donalda Trumpa, leci myśliwcem nad tymi protestami, które się tam toczą i zrzuca na nie no prawdopodobnie Cygany. no właśnie, może tego słowa użyjmy. I te protesty się zaogniły w naturalny sposób i sprzeciwiają się wobec działań administracji, w tym polityki imigracyjnej, wysyłania Gwardii Narodowej na ulice miast, ale także pojawiają się tam wątki związane z zakończeniem wojny na Ukrainie, mianowicie protesty mówią o tym, wiele jest tam głosów, które mówią o tym, żeby wspierać dalej Ukrainę. No i właśnie, jak widzisz tą perspektywę wewnętrzną polityki amerykańskiej, jak to może wpłynąć na ich politykę zewnętrzną i jak Donald Trump, czy on jest popularny w Stanach Zjednoczonych w tym momencie? To ja muszę powiedzieć, że to liczę na Państwa pytania i komentarze, ponieważ nie jestem specjalistą od polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Tylko kilka krótkich obserwacji. Stany Zjednoczone powstały jako państwo, które sprzeciwiało się królom. To znaczy idea republiki i prezydenckiej, jak wrócimy do tego XVIII wieku, była dość wyjątkowa w ówczesnym świecie i sprzeciwiała się takim władzy nieograniczonej. Ja rozumiem, że protestujący obecnie przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych i obecnej administracji protestują w gruncie rzeczy przeciwko nieograniczonej władzy. Bo definiują sytuację w taki sposób, że obecne administracje, ale też, prawdę mówiąc, wszystkie poprzednie, przynajmniej końca lat 90., ograniczają władzę parlamentu, a właściwie parlament sam się ogranicza i przekazuje władzę, coraz więcej prerogatyw przekazuje prezydentowi. I prezydent Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek jest, przypominam, że pan prezydent na przykład Obama zatwierdzał własnymi podpisami egzekucje z pomocą dronów jeszcze w Afganistanie i Iraku, tego typu operacje i że mówiąc ogólnie, że te uprawnienia prezydenckie się w Stanach Zjednoczonych zwiększają przynajmniej już od parędziesięciu lat. Natomiast pokonujemy tutaj coraz więcej kolejnych, że tak powiem, stopni zwiększania tej władzy.
do tej pory na przykład prezydent otwarcie starał się nie wpływać na Departament Sprawiedliwości, który w Stanach Zjednoczonych nie jest po prostu Ministerstwem Sprawiedliwości, ale jest taką półautonomiczną, przynajmniej w założeniu, instytucją, która samodzielnie prowadzi śledztwo. Teraz pan prezydent Trump sugeruje, kogo należy postawić w stan oskarżenia, a kogo nie. I na ogół, o dziwo, w jakimś trafem ma rację. Parę dni później ktoś taki jest oskarżany. Sugeruje, kto może być w rezerwie federalnej i podejmować decyzje o polityce pieniężnej, a kto nie. I odwołuje jej członków. Na razie nieskutecznie, bo sądy się temu przeciwstawiają, ale taki jest jego zamiar. Podejmuje właściwie jednoosobowo decyzje dotyczące polityki handlowej, chociaż to jest w Konstytucji zapisane bardzo wyraźnie, że jest to prerogatywa Kongresu. I można byłoby takich polityk, w których to administracja prezydenta wchodzi w uprawnienia parlamentu, wprost opisane w Konstytucji, że jest ich coraz więcej. No ale pytanie jest takie, skoro parlament jest tak podzielony, że nie potrafi działać jako parlament, to ktoś tą władzę może wykonywać. No i w tym sensie rozumiem niepokój obywateli, że władza po prostu w Stanach Zjednoczonych, teraz jej twarzą jest Donald Trump, jest coraz mniej parlamentarna, a coraz bardziej prezydencka i coraz mniej sądowa, a coraz bardziej wykonawcza. No to prawda i tego przejawy występują na wielu płaszczyznach. Między innymi także jest taki kazus tego, że coraz już od dekad wypowiedzenie wojny i te działania związane z operacjami wojskowymi dzieją się tylko i wyłącznie na podstawie decyzji prezydenta, a nie Senatu, co tak naprawdę zgodnie z wcześniejszymi założeniami konstytucji i prawa amerykańskiego miało się dziać w ten sposób. I teraz pytanie, dlaczego? I raczej mówi się o tym, że jest to tak naprawdę wygodne często dla senatorów, z tego względu, że to nie oni biorą odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność spada w 100% na władzę wykonawczą. I teraz tak naprawdę też pytanie, czy to nie jest też skorelowane z zmierzchem demokracji liberalnej, który obserwujemy na Zachodzie i tego, że coraz bardziej kroczymy w stronę demokracji właśnie nieliberalnych, gdzie ta władza wykonawcza jest coraz silniejsza. No i to też ma związek ogólnie z tym, jak wygląda świat geopolityki, koniec końca historii i tak dalej, i tak dalej. A więc może jednak nie powinniśmy tak się śmiać z naszych francuskich sojuszników i przyjaciół w Unii Europejskiej, bo tam akurat parlament się władzy wykonawczej potrafi przeciwstawić. No właśnie. W związku z tym pytanie jest, co jest lepsze i mam wrażenie, że mam tutaj przykład francuski i amerykański bardzo rozbieżny. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście ma tu głęboką rację, to znaczy, że jest coś niepokojącego generalnie w abdykacji parlamentów, tak? Ponieważ zbyt często myślimy o parlamencie jako tylko o maszynce do tworzenia ustaw rządowych i wyłaniania większości, a zbyt mało mówimy o parlamencie jako kontrolnej jego funkcji wobec władzy wykonawczej, ale też władzy sądowniczej. I tutaj wydaje mi się, że tutaj jeżeli demokracja liberalna albo też po prostu systemy przedstawicielskie mają przetrwać w dobrym zdrowiu, to musimy zastanowić się, jak z jednej strony potrafić podejmować decyzje szybko, ale z drugiej strony w jaki sposób przywrócić parlamentom ich podstawową funkcję kontrolną. I tak naprawdę tym takim apelem moglibyśmy zakończyć. Niestety widzowie prawdopodobnie spodziewali się dzisiaj mimo wszystko Bartłomieja Radziejewskiego, dlatego nie zadali nam pytania.
ale mimo wszystko bardzo dziękujemy za to spotkanie. Bardzo dziękuję Tobie, Krzysztof, za udział i za to, że troszeczkę przedstawiłeś nam główne wątki bieżącej geopolityki, tego, co się dzieje na świecie i tego, czego się możemy spodziewać. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim Państwu, którzy z nami byli i bardzo mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu albo następnym razem, jak się zobaczymy, to będę mógł też odpowiadać na Państwa pytania na live. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.